Dzień dobry, dziś kolejny film, można powiedzieć testowy, bo będzie test dwóch wykrywaczy. A co będzie tematem tego testu? Tematem będzie moneta, która zaginęła. Jeśli macie pola testowe, to wiecie, że tam się różne dziwne rzeczy zdarzają. Tak również się zdarza tutaj. U mnie przybywa gruntu. W ciągu tych 13 lat jest to można powiedzieć nawet 3-4 cm, tak oceniam. Widzę to po zamulaniu się kapsli i po tym, że muszę je czasowo odmulać, że tak powiem. No tak, tego na przykład czerwonego tutaj kapselka, to kiedyś tutaj miałem, wiecie, zakopaną połówkę monety srebrnej. To mi tą monetę normalnie na wierzchu krat wycisnął i moneta leżała na wierzchu, więc zakopałem wtedy tutaj jedną krajcarówkę srebrną XVIII-wieczną na 18 cm. Natomiast tu mam dwie kopijki miedziane, które są na głębokości, teraz oceniam, 32 cm, a tu gdzieś jest 5 kopijek, które kiedyś były zakopane na głębokości 32 cm. Natomiast tematem jest moneta, która można powiedzieć w tym trójkącie zaginęła. Tu gdzieś w tym rejonie powinna być moneta 3 krajcary Ferdynand Habsburg, moneta XVII-wieczna, kiedyś zakopana na 25 cm. Teraz będzie pewnie głębiej. Więc dzisiaj zajmę się odkryciem tej monety. Moneta była oznaczona kapslem koloru czerwonego, z tego co pamiętam, chociaż może mi już pamięć, że tak powiem, szwankować. W tym trójkącie bermudzkim ta moneta zaginęła. Gdzieś tu, po prostu, nie? Próbowałem wieloma wykrywaczami to gdzieś tak, że tak powiem, atakować i znaleźć tą monetę. No, było to trudne. Mamy wczesną wiosnę. No, jeszcze zimę można powiedzieć, ale to są najlepsze warunki, by osiągać jak najlepsze głębokości w wykrywaczach i może dziś nam się to uda. Do testu w teście będzie Manticore Deus 2, czyli dwa, można powiedzieć, topowe wykrywacze aktualnie na rynku. Od czego zacznę? Myślę, że może od Manticora zacznę. Manticore na ustawieniach programu Alternion General, czyli takiego, można powiedzieć, bardzo dobrego programu, który mogę powiedzieć, że w 80% chyba się używa. Strojenie do gruntu. Recovery Speed na 5, czyli tak można powiedzieć fabrycznie. To jest dobre ustawienie. Jeśli chodzi o wycinanki Ferrous Limits, są one skopiowane z internetu, nie jestem ich producentem. Stabilizator na 0. Dźwięki normalne. Na początek może Wam pokażę, chociaż ja używam innych, jak to wygląda tutaj. Tak poza tematem muszę Wam powiedzieć, że zrezygnowałem z używania trackingu. Zresztą nie używam trackingu w wykrywaczach, oprócz MXT, bo tam ten tracking działa dobrze, dlatego że w moich terenach dokładnie 3-krotnie zdarzyła mi się sytuacja, że przy używaniu trackingu wykrywacz zasygnalizował cel wysoko przewodzący, głęboki i to był sygnał duch. Bo we wszystkich 3 przypadkach zakończyło się to, że dokopałem się do skał, które miały, tak zauważyłem, które były rumoszem skalnym i wydaje mi się, że między tymi drobnymi skałami były pustki. Widać to było na przełomie tych skał, że tam było coś różnego i w tym trackingu dzieje się coś takiego, że on po prostu źle działa i zrezygnowałem z niego na normalne strojenie do gruntu, tak jak to zresztą zwykle u mnie bywało. Zastosowałem zasadę do 3 razy sztuka. Za pierwszym razem się zdarzyło, drugi, trzeci powiedziałem dziękuję i zrezygnowałem, bo po prostu nie działa to u mnie tak jak powinno.
Dobra, no to tak. Wykrywacz dostrojony, ustawienie widzieliście. Teraz pierwsza sprawa. Z tego co pamiętam, zaginiona moneta 3 krajcary była fatalnie wykrywana z tego kierunku. Było to spowodowane tym, że tu był jakiś rozsyp żelaza i po prostu jej nie chciało brać. Myślę, że z tej strony nic. To podejście z tej strony, czyli no wprost do tej monety 2 kopejki, było podejściem łatwiejszym, więc z tej strony. Tu coś mam. Niewątpliwie jest to dobry sygnał, jeszcze raz, z podejścia. W pełni powtarzalny. Jeśli chodzi o ID, co jest ważne tutaj, pokazuje się mniej więcej tutaj. To dobrze, bo to są interesujące cele tutaj. To są troszeczkę problematyczne, można powiedzieć, te cele. Gdybyście tu mieli za bardzo wycięte, to by wam to, że tak powiem, uleciało. Myślę, że bardzo dobrze, można powiedzieć doskonale, nie? No co tu można polepszyć w tym wykrywaczu? Myślę, że użyję dźwięku Enchanted, którego głównie używam, jest mój ulubiony. Jak to będzie grało teraz? Paradoksalnie, na co chciałem wam zwrócić uwagę, zwróćcie uwagę, co się dzieje na wyświetlaczu. Troszeczkę więcej się dzieje niż przy dźwięku normal. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przy normalnym, chociaż nie. Bardzo podobnie, identycznie można powiedzieć. Jest to tylko kwestia tutaj akurat audio. Każdy wybiera to, co lubi. Te dźwięki normalne są bardziej miękkie, tak mi się wydaje. Więc wybierze ktoś, kto lubi miękkie dźwięki. Ja lubię troszeczkę tej twardości w audio. Doskonała wykrywalność, świetna głośność. Wszystko tutaj gra, nie? No, więc tak. Mamy tutaj takiego żołędzia oskubanego. To go sobie tutaj położę jako znacznik tego potencjalnego wykrycia. Nie wiem, troszeczkę podłubiemy w ziemi, zobaczymy, czy te 3 krajcary tam są, czy ich nie ma. Dobra, no to teraz Deus. Deus również z cewką 11-celową na softie 2.0. Oj, zawsze mi się ten katar pojawia, gdy jest zimno. Chciałem wam pokazać dziś program full. To jest program, to jest mój full oparty na programie Sensitive. To jest taki czyste pełne tony bez żadnych filtrów. Dyskryminacja 6, w eksperckich pełne tony, offset 5, silencer 0, czułość 80. Ja go używam w troszeczkę innych miejscach i myślę, że tutaj akurat dam 90, bo cel jest głęboki. Frequency Max 24, Frequency Max 40 użyłem tylko do celi najdrobniejszych. Głośność żelaza, reaktywność, myślę, że 2 może tutaj być w zupełności dobrze. Dam wam głośniej, po prostu podbiję to audio, bo żeby była pewne podobieństwo do bardzo głośnego Manticora.
Co do ustawień w strefie audio, nie mam włączonych żadnych filtrów audio i mam PWN-a, czyli jest to dźwięk aktualnie o największej, można powiedzieć, chropowatości i o największej ilości niuansów. Stronienie do gruntu. Dobra, no i pełne tony, program Sensitive, średnio pasujący, że tak powiem, do tego tutaj, do tego celu. Zaczynamy. To jest żelazo. Identyfikacja 62 58 00 64 66. To jest to łatwiejsze podejście. Z tego trudniejszego niestety żelazo, które jest z boku, maskuje mi wykrywalność tego potencjalnego tam celu. Myślę, że jak na program Sensitive wykrywalność doskonała, a tak z ciekawości Wam pokażę wysokie ID celu miedzianego 88 91 91 90 00 93. Cel na 32 cm, program Sensitive. Dobra, no to myślę, że obydwa wykrywacze coś wykryły. Co to będzie? Zaraz się okaże. Podłubiemy. Jeśli będzie w tym miejscu kapsel, to się nam to udało. Wykrywalność mieliśmy w tym miejscu. Natomiast tu jest znacznik. Dokładnie raz, 2,5 cm od znacznika mieliśmy wykrywalność celu, mniej więcej, no wiadomo, nie? Więc obydwa wykrywacze ten test zaliczają bardzo pozytywnie i myślę, że jest to wynik bardzo dobry. Z tego podejścia, z tej strony. Z tego drugiego niestety się to nie udaje. Znacznik wymienię, bo przy sobie nie mam i będę tego celu używał do testu wykrywaczy. Wszystko się zgadza, zobaczcie. Popatrzcie tutaj. Znacznik zielony. Trójkąt. Troszeczkę taki ten byle jaki rozwalony ten trójkąt, bo powinno być cel, bo powinien być tutaj. O, bliżej, nie? Mam go tu, nie? To nic. Nie ma to znaczenia żadnego. W każdym bądź razie cel wykryty. No i widzieliście kolejny film z możliwościami teoretycznymi możliwościami głębokościowymi dwóch zaawansowanych wykrywaczy. Każdy działa w pewien sposób. Wiadomo, że Manticore dzięki swojej te dźwięki są ładne, prawda? Mógłbym tutaj próbować w Deusie innych systemów audio, by to po prostu było takie fajniejsze, nie? Ale myślę, że chciałem Wam też pokazać swój program z pełnymi tonami, który używam normalnie, więc ten temat zostawię. Obydwa wykrywacze wykrywają, obydwa wykrywacze identyfikują. Nawet bym powiedział, że minimalną przewagę ze względu na prostotę tej identyfikacji ma tutaj Deus 2, bo ta identyfikacja była właśnie dokładnie w zakresie celu, jakbym określił monetę srebrną,
XVII-wieczną, to właśnie takie audio by dawało tej wielkości. Choć Manticore również fajnie to identyfikował, bo było to w zakresie właśnie, w którym on wykrywa drobne monety srebrne. No, tyle na dziś. Trzymajcie się, do usłyszenia.